Chyba nikt się nie spodziewał, że to maleństwo Fujifilm X-M5 będzie najlepszym aparatem APS-C wejściowym, nowym w 2024 i jest duża szansa, że w 2025 też. Porozmawiajmy o tym. Cześć, ja jestem Rafał Szczygowski i ten aparat, o którym przed chwilą wspomniałem, X-M5, kupiłem z własnych pieniędzy, więc materiał nie jest sponsorowany, ale jeśli chcesz mnie wesprzeć, bądź zwyczajnie podziękować w tym, co robię, link w opisie, zapraszam do postawienia kawki. I jeszcze zanim zaczniemy, pozostaw komentarz o treści X-M5 bądź dowolnie inny, tak aby zwalczyć algorytm. Pokażmy, że mamy siłę. Sam aparat posiadam od tygodnia, więc moje pierwsze wrażenia użytkowe są naprawdę pozytywne i z wielką przyjemnością używałem tego aparatu. W zasadzie na drugi dzień, dosłownie jak go rozpakowałem i przejrzałem menu, coś tam ustawiłem pod siebie, wybrałem się na fotospotkanie z Mateuszem Wąsem oraz Fotoformą, świąteczne oczywiście, i tam wykonałem sporo zdjęć, jeśli chodzi o Fujifilm. I tu muszę przyznać, że naprawdę, pewnie się powtórzę nieraz, to jest pozytywne doświadczenie, jak na pierwsze takie użycie, szczególnie używając tego właśnie pokrętła, który służy za symulacje filmowe w zdjęciach. Jest to naprawdę super rozwiązanie, chociaż tutaj mam pewną obawę, że to będzie w przyszłości gimmick, że ustawimy jedną ulubioną symulację i w zasadzie te pokrętło będzie bezużyteczne. Na całe szczęście mamy kilka tam opcji kustomizacji, więc mam nadzieję, że będzie się sprawował w przyszłości fajnie. Ja osobiście mam drugi raz styczność z Fujifilm, no i te symulacje pod ręką są czymś naprawdę bardzo przyjemnym. I tu od razu mogę dodać, że ten aparat powoduje takie pozytywne zainteresowanie nie tylko u fotografa, ale osób fotografujących. Szczególnie ta wersja srebrno-czarna, no muszę powiedzieć, że zainteresowanie wzbudził spore. Ludzie byli bardzo tak pozytywnie nastawieni i oczarowani samym wyglądem tego aparatu, co w sumie się nie dziwię, bo mi też się osobiście podoba, więc to na pewno zachęca do użytkowania go. I to, co od razu mogę powiedzieć, to co zauważyłem praktycznie od razu na sesji zdjęciowej, to autofokus, wykrywanie oka czy twarzy. This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This for my city, yeah, this for my team. If you talking and talking me nice, I play with all of my life. You see my name in the lights, better get right, I'm champion. The game is in trouble, I've been in my depth for the piece of the puzzle, I got it for real. Still keep me going, I wake up and hustle, you won't see me buckle, I've been in the field. No jest naprawdę pozytywnie. Wykrywał mi za każdym razem to, co chciałem, tam, gdzie ustawiłem właśnie miejsce ostrości. Nie miałem w zasadzie nietrafionych zdjęć, jeśli chodzi o autofokus. Z poruszeniem już jest inna kwestia. Sam jestem przyzwyczajony do posiadania stabilizacji matrycy, tu jej nie mamy, więc musiałem uważać na to, żeby być stabilniejszym, bądź zwyczajnie podbić migawkę wyżej, co nie udało mi się zawsze osiągnąć za pierwszym razem, ale większość zdjęć wyszła naprawdę ostrych i bardzo fajnych, jak na takie specyficzne warunki. Myślę, że autofokus spisał się na 10/10. To, co poznałem z tym aparatem, jest aplikacja od Fuji RAW Studio. Jest to dosyć ciekawe narzędzie, muszę powiedzieć. W wielkim, bardzo wielkim skrócie umożliwia ta aplikacja wywołanie RAW-ów do JPEG-ów w wybranych symulacjach. To znaczy, że jeśli zrobiliśmy zdjęcie czarno-białe, jesteśmy w stanie post factum wybrać coś innego i delikatnie zedytować. Wiąże się to z jednym minusem, ponieważ musimy posiadać to body, do którego mamy RAW-y. Więc nie możemy komuś tego wysłać, żeby sobie zedytował za pomocą Fuji RAW Studio, ponieważ ta aplikacja wykorzystuje moc obliczeniową samego aparatu, żeby wywołać właśnie jeszcze raz JPEG-i w symulacji. Co na pierwszy rzut oka wydaje się naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Jeśli nie posiadamy dobrego kompa, aparat jest w stanie nam wywołać zdjęcia. Ale to nie jest wiążąca aplikacja. Możemy przerzucić RAW-y do innej, do Lightrooma, do Capture One'a, czy czegokolwiek tam używamy i wywołać te RAW-y po naszemu, po swojemu. Jak tylko będziemy chcieli. Edycja tych plików jest naprawdę przyjemna. Ja osobiście nie miałem żadnego problemu w otwarciu ich na przykład w Lightroomie, skorygowaniu, wywołaniu i tak dalej.
To, co z pewnością mogę powiedzieć po tygodniu użytkowania, to menu. I tu od razu muszę powiedzieć, że pierwszy tydzień nie jest gładki, jeśli chodzi o menu, ponieważ jest dosyć mylące. Tych opcji jest dużo, są w różnych miejscach. Jak dla mnie to jest nieintuicyjne w tym momencie. Możliwe, że będę w stanie się do tego przyzwyczaić bądź nauczyć w dłuższej perspektywie. Szukanie opcji jest trochę męczące, na zasadzie, że muszę poświęcić chwilę dłużej. Zakładam, że to jest zwyczajne przyzwyczajenie do innego systemu, którego używałem na co dzień do tej pory i tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że się do tego przyzwyczaję. Ewentualnie ustawię raz i już nie będę musiał wracać. Patrząc tylko i wyłącznie na specyfikację tego aparatu, można od razu powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Zaczynając od samej matrycy X-Trans CMOS 4, 26 megapikseli, wspierane przez X procesor 5. generacji, co pozwala nam osiągnąć naprawdę bardzo fajne wyniki, mimo że matryca jest ponownie użyta z innego aparatu. Jak przystało na ograniczenia budżetowe, trzeba było gdzieś uciąć koszty zwyczajnie, więc na przykład w tym aparacie nie znajdziemy stabilizacji matrycy, elektronicznego wizjera, czy zwyczajnie jeden slot na karty pamięci i to generacji pierwszej. Z racji rozmiarów znajdziemy tutaj również mniejszą baterię, ale z moich praktycznych testów, na przykład nagrywania ciągiem, godzina 20 dla niej nie jest problemem, więc jak na te rozmiary myślę, że jest naprawdę dobrze. Na całe szczęście w tym aparacie znalazł się wyświetlacz odchylany do boku, co ja sam osobiście preferuję. Na całe szczęście fotograficznie ten aparat nie cierpi, mamy tutaj mechaniczną migawkę do 8 klatek na sekundę, więc jest naprawdę dobrze, a jeśli chcielibyśmy skorzystać z szybszych trybów, mamy tutaj taką możliwość kosztem delikatnego kropa, ale jesteśmy w stanie podwoić tą wartość bez problemu. Całość opakowania bez samej baterii waży 355 gramów i jest wycenione jak na samobody bardzo dobrze, ponieważ w tym momencie możemy je znaleźć w cenie 3900 zł, co uważam, że jest naprawdę bardzo dobrą ceną, aczkolwiek tu trzeba pamiętać, że ten aparat znika z półek naprawdę szybko. Sam osobiście miałem problem go kupić, ponieważ był ciągle out of stock. W temacie samej ergonomii, no to tutaj od razu muszę powiedzieć, że bez dodatkowych akcesoriów się nie obejdzie. Moim zdaniem taki must have, jeśli chodzi o ten aparat, jest klatka bądź L-bracket chociażby. Z racji tego, że ergonomicznie, szczególnie od spodu, jest dosyć słabo. A mam tutaj na myśli gwint, gdzie mocujemy na przykład płytkę. Niestety on znajduje się praktycznie przy samych drzwiczkach od baterii. Więc jeśli użyjemy swojej płytki, nie będziemy w stanie otworzyć drzwiczek od baterii, a tam znajduje się również karta pamięci. Więc będziemy musieli to za każdym razem odkręcać. Rozwiązaniem jest zastosowanie właśnie klatki bądź L-bracketa. Ja w tym momencie wyposażyłem się w SmallRiga, bo taki był dostępny, ale na całe szczęście on rozwiązał ten problem w 100%, przesunął te gwinty na bok, a w zasadzie w samej bazie jest wbudowana płytka Arca Swiss, więc nie potrzeba nic więcej, tak bym powiedział. Dodatkowym benefitem tej klatki jest oczywiście poszerzenie gripu i to jest na bardzo duży plus, ponieważ XM5 nie ma praktycznie w ogóle gripu. Jest płaski z przodu, więc jakikolwiek dodatek, jeśli chodzi o grip, jest naprawdę na wagę złota. Jeśli chodzi o same pokrętła, mamy tutaj do dyspozycji dwa, z których możemy zmieniać różne ustawienia. Klasyczne z tyłu pod kciuk, które chodzi z bardzo fajnym oporem oraz daje fajny feedback. Tutaj przez przypadek nic nie przełączymy. No i mamy pokrętło z przodu, które ma ukrytą funkcję, ponieważ po wciśnięciu jest guzikiem, więc możemy ustawić jakąś opcję i zmienić ją za pomocą właśnie tego pokrętła. Jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, ale niestety w tym wypadku ma swoje minusy, ponieważ te pokrętło i ten guzik jest bardzo łatwo przez omyłkę wcisnąć i zmienić ustawienia bądź przełączyć się na to, co nie chcieliśmy. To trzeba mieć na uwadze, że prawdopodobnie trzeba będzie go dostosować pod siebie w późniejszym etapie użytkowania tego sprzętu. Co ciekawe, z tyłu tego aparatu znajdziemy joystick, pełnoprawny joystick, który zachowuje się prawidłowo. Co prawda czuć, że jest tani i plastikowy, ale w użytku w zasadzie to nie przeszkadza. Bez problemu możemy ustawić sobie punkt ostrości, w którym miejscu chcemy, zmienić w każdej dowolnej chwili. Jeśli chodzi o czucie samych guzików, jest dobrze, dają odpowiedni feedback, nie czuć, żeby był jakiś tu problem. Poza jednym ukrytym guzikiem, który jest oznaczony tutaj w tym wypadku jako Q, czyli takie quick menu. Jego umiejscowienie oraz pozycja, że jest praktycznie na płasko z body, powoduje, że go naprawdę ciężko trafić i przycisnąć, jeśli nie patrzymy na aparat. Więc użyteczność tego guzika naprawdę maleje. Przechodząc dalej do spustu migawki, jest naprawdę bardzo dobrze. Nie mam tu żadnych uwag. Guzik migawki chodzi prawidłowo.
A dodatkowym benefitem jest możliwość wkręcenia jakiegoś dodatkowego akcesorium, na przykład czerwonego guzika i wtedy aparat wygląda na przykład w tej konfiguracji optycznie lepiej. A ukrytą funkcją, która jest zintegrowana właśnie w guzik migawki, jest Power On Off i moim zdaniem on jest umiejscowiony bardzo fajnie. Nie da się go przez przypadek przełączyć, ponieważ chodzi z naprawdę sporym oporem, więc śmiało mogę powiedzieć, że to jest spory plus. Nieraz miałem w niektórych aparatach taki problem, że przez przypadek w torbie mi się włączył, wyłączył i bateria się rozładowała. Całkiem niepotrzebnie. W tym wypadku myślę, że to nie powinno się zdarzyć. Przechodząc dalej do pokręteł funkcyjnych, tutaj nie mam żadnych uwag również. Obydwa chodzą z odpowiednim oporem, klik jest mocno wyczuwalny i nie ma opcji, że przez przypadek coś przełączymy. I to się tyczy właśnie ich obu. Tak jak wspomniałem na samym początku, moim zdaniem koniecznością jest wyposażyć się w jakieś dodatkowe akcesorium, które będzie powodowało, że grip delikatnie urośnie, no bo tu w zasadzie w oryginale go nie ma. Jeśli chodzi o teksturę całego aparatu, tą ciemniejszą, to jest całkiem miła w dotyku i nie wydaje się plastikowa. Ciekawostką w tym aparacie jest to, że ma wszystkie porty, które byśmy chcieli mieć, ale są umiejscowione w totalnie innym miejscu. To znaczy, gdzie? Na gripie. Na gripie znajdziemy gniazdo na słuchawki, żebyśmy mogli monitorować dźwięk. Znajdziemy port USB-C do ładowania na przykład, bądź zgrywania danych, bądź używania z Studio Raw. Oraz znajdziemy mikro HDMI. Gniazdo jack na mikrofon zostało przeniesione w okolice gorącej stopki, co jest na plus generalnie, ale używając na przykład Rode'a, trzeba najpierw wpiąć tego jacka, dopiero później w gorącą stopkę wsunąć odbiornik, bo tam jest dosyć mało miejsca. Również przypadły mi do gustu mocowania na pasek. Osobiście preferuję takie rozwiązanie. Bez problemu jesteśmy w stanie zaczepić strapa oryginalnego bądź dokupić jakiś dodatkowy i nie musimy nic pomiędzy używać, na przykład trójkącików. Jak na taki mały aparat, Fujifilm tutaj dużo upchało, nie tylko pod kątem fotograficznym, ale w kontekście filmowania, no jest to, powiedziałbym, swojego rodzaju bestia, ponieważ bez najmniejszych problemów 10 bit, 422, 6.2K, OpenGate jesteśmy w stanie nagrać na kartę pamięci, tak jak wspomniałem, do 30 klatek. Tego trybu jeszcze nie testowałem długą formą, jak aparat wytrzymuje przy dłuższych sesjach nagraniowych, ale zwyczajnie jest to imponujące. Jeśli nie potrzebujemy takiej rozdzielczości, mamy do dyspozycji 4K do 60 klatek. Oczywiście też w 10 bitach 422 bez najmniejszego problemu. 4K 30 klatek nagrywany longiem, bez problemu rozładowałem baterię, czyli około godzinę 20. A przechodząc do 60 klatek, trzeba wspomnieć, że mamy tutaj cropa 1.18 i w tym trybie longiem jesteśmy w stanie nagrać około pół godziny, zanim się aparat przegrzeje. W tych wyższych nastawach, jeśli chodzi o temperaturę. A jeśli nie chcemy obciążać aparatu jakoś za specjalnie i trochę niższa jakość nas zadowoli, mamy tutaj do dyspozycji w 4K taką pozycję jak LP. Aparat będzie nagrywał w delikatnym cropie 1.18, jakość będzie trochę słabsza, ale zapewni nam to dłuższą pracę. W kontekście większych spowolnień musimy przejść do Full HD i tu aparat będzie sam spowalniał materiał do wybranego klatkarzu, na przykład do 24 czy 30 klatek, ale mamy tutaj za to do dyspozycji dużo większy klatkarz, czyli z 240. To już podchodzi pod super slow motion. Jeszcze nie bawiłem się tym trybem, ale wygląda naprawdę obiecująco. Test mikrofonów Fuji XM5 w automatycznym trybie, co znaczy, że sam dobiera poziom głośności oraz jest ustawiony na priorytet z przodu. W otoczeniu praktycznie nic nie ma, jestem na wyciągnięcie dłoni od aparatu i tak brzmi mój głos. Raz, dwa, trzy, test, test, raz, dwa, trzy, test, test. No i bym prawie zapomniał wspomnieć o najważniejszym. Wszystkie te tryby nagrywania na kartę wewnętrznie są dostępne tylko i wyłącznie z kodekiem H265. I mamy oczywiście tu do dyspozycji profile logarytmiczne. F-Log, F-Log 2, nie ma żadnego problemu. HLG czy symulacje również możemy sobie wybierać dowoli, co chcemy nagrywać. Styczność z F-Logiem 2
mam po raz drugi i mam tutaj mieszane uczucia, ponieważ w tak małym aparacie mamy tutaj bazowe ISO we Vlogu 2 1250, więc całkiem sporo. Koloruje się on całkiem fajnie, ale muszę jeszcze się z nim trochę więcej pobawić. Tak jak wspomniałem, menu jest na pierwszy rzut oka trochę confusing, czyli bardzo czuję się taki zagubiony, jeśli chodzi o obsługę tego aparatu. Brak stabilizacji dla mnie nie jest jakimś większym problemem, ale jeśli chcielibyśmy tutaj pokorzystać z tego aparatu w ruchu, też nie ma najmniejszego problemu, bo możemy wybrać obiektyw z optyczną stabilizacją, bądź w samym aparacie włączyć elektroniczną, która dodaje sporego kropa, ale powiedziałbym, że radzi sobie naprawdę bardzo fajnie. Zresztą sami zobaczcie. Zdążyłem również zrobić szybki research w kontekście obiektywów, bo wcześniej nie zaglądałem jakoś specjalnie w ten system i muszę powiedzieć, że w tym systemie jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę bardzo dużo fajnych, małych, jasnych obiektywów, co mi się osobiście podoba i parując go właśnie z takim aparatem, czyli z XM5, no bez problemu jesteśmy w stanie zrobić naprawdę bardzo kompaktowy zestaw fotograficzny, który będzie dowoził bardzo fajną jakość, dodając do tego symulację. No sam osobiście chciałem to sprawdzić i niezwykle się cieszę, że zdecydowałem się na XM5. Szczególnie patrząc, że większość tych obiektywów, nawet f2, są naprawdę dobrze wycenione i to mi się podoba. To znaczy, że nie są drogie. No takie też się znajdą, bo też widziałem, na przykład Zoom 1650, ten nowy, drugi, jest całkiem drogi, bo kosztuje powyżej 5000, a ja sam osobiście wybrałem małą stałkę 35 mm f2 i póki co jestem naprawdę zadowolony. Takie rozmiary, w zasadzie przebitki widzicie ciągle z niej, jeśli chodzi o drugi kadr. Podsumowując, Fujifilm X-M5. Bez dwóch zdań, jest to naprawdę bardzo gorąca premiera w tym roku. Jest to, no mogę śmiało powiedzieć, najlepszy aparat wejściowy APS-C, jaki możecie kupić nowy w tym momencie. I nie mówię tego, żeby podbić hype na ten aparat, bo i tak jest duży, on się sprzedaje jak ciepłe bułeczki, ale mówię to dlatego, że ten aparat naprawdę dużo potrafi, naprawdę dużo daje jak za tą cenę w tak niewielkich rozmiarach. Jesteśmy w stanie wejść w ten system, w te obiektywy, w fotografię, w symulację za bardzo niskie pieniądze. A to były moje pierwsze wrażenia po tygodniu używania. Tyle ode mnie i do następnego.